Witam wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie na kanale Sportowa Strefa. Znajdujemy się w nowej przestrzeni, dosłownie i w przenośni, moi drodzy. Ponieważ znajdujemy się w nowym studiu podcastowym Sportowej Strefy i mam nadzieję, że w końcu autofokus złapie tą moją ostrość. Natomiast tak, znajdujemy się w nowej przestrzeni. W tej przestrzeni będą powstawały filmy. Myślę, że filmy, nie transmisje, które będą dotyczyły szerszego horyzontu niż tylko sportu, bo będziemy tutaj teraz mówić i o filmach, i o muzyce, i o serialach. Otwieramy sportową strefę na więcej stref, nie tylko sportu. Nazwa kanału będzie cały czas taka sama, czyli Sportowa Strefa, bo najwięcej będziemy skupiać się mimo wszystko na sporcie. Słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy sobie o muzyce i to jest pierwszy materiał, który będzie dotyczył nie sportu, a innej tematyki. Będzie dotyczył muzyki, no bo ostatnio, 20 czerwca 2025 roku w Dolinie Szarloty odbyło się chyba, nie przesadzę, jeżeli tak powiem, największe wydarzenie muzyczne 2025 roku, bo jak inaczej nazwać wydarzenie, w którym uczestniczy legenda żywa muzyki elektronicznej, Jean-Michel Jarre. Tak jest, Jean-Michel Jarre przyjechał do Doliny Szarloty, niektórzy powiedzą Dolina Szarloty koło Ustki, niektórzy powiedzą koło Słupska, a ja powiem Dolina Szarloty między Słupskiem a Ustką. Można? Można. W gminie Redzikowo. Słuchajcie, ten koncert, ja byłem na miejscu, bo nie mogłem przegapić tego wydarzenia. Przegapiłem już raz koncert Jean-Michel Jarre'a, bodajże w 2015 roku tutaj w Atlas Arenie mojej w Łodzi, a drugi raz tego przegapić po prostu nie mogłem, biorąc pod uwagę też to, w jakim wieku jest sam Jean-Michel Jarre. O wieku Jean-Michel Jarre'a jeszcze będziemy mówić. Oczywiście nie wypominam tutaj Żarowi PESEL-u, bo naprawdę na scenie śmiga, jakby był 40-latkiem. Natomiast wracając, koncert Jean-Michel Jarre'a, ja byłem na miejscu, jak widzicie za mną znajduje się mój bilet. Byłem tam na miejscu i mogę wam powiedzieć i o plusach, i o minusach tego wydarzenia. No a zaczniemy sobie oczywiście od plusów. Ja przyjechałem do Doliny Szarloty o 18:30, więc mogę wam powiedzieć o wszystkich koncertach wspierających i o samym koncercie Jean-Michel Jarre'a. Pierwszy koncert wspierający to był Aris and Flame. Gość naprawdę niesamowity, świetny DJ, bo to był DJ, porwał do tańca ludzi właściwie w każdym wieku, bo na koncert Jean-Michel Jarre'a przyjechali ludzie w zakresie naprawdę wiekowym, niesamowitym. Byli ludzie w moim wieku, ja jestem rok 2000, to jest powiedzmy między 20 a 25 rokiem życia, ja będę miał około 25 lat, ale w moim wieku, to liczmy sobie przedział taki 20-25 lat. Byli trochę młodsi również ode mnie, ale byli też starsi, byli też jeszcze starsi. Byli nawet ludzie w wieku mojej babci czy mojego dziadka, czy samego Jean-Michel Jarre'a. Sam Jean-Michel Jarre ma 76 lat, więc sami możecie pomyśleć, jaki przedział wiekowy był tutaj, co jest naprawdę niesamowite i pokazuje, jaki wielki dorobek muzyczny stanowi Jean-Michel Jarre w naszym świecie. W świecie, w którym muzyka elektroniczna też ma naprawdę bardzo ważne znaczenie. Może o tym sobie kiedyś indziej też porozmawiamy. Jeśli chodzi o plusy, to na pewno plusem był support Aris and Flame, który naprawdę chyba nie spodziewał się, że będzie dla takiej publiczności grał, bo przy koncercie Aris and Flame było już blisko 10 000 ludzi pod sceną. I z całym szacunkiem do Aris and Flame, ale myślę, że może już nie mieć okazji zagrać przed taką publicznością, chyba że
pojawi się na jakimś Łódź Summer Festival na przykład, na którym będzie blisko 20 000 ludzi. Natomiast chyba takiej muzyki stricte DJ-a nie będzie na Łódź Summer Festival. Tak przynajmniej mi się wydaje. Postaram się też wkręcić na Łódź Summer Festival, chociaż może to być ciężkie. Ale my o Jean-Michel, a nie Łódź Summer Festiwalu i o koncertach wspierających przed koncertem Jean-Michel. Alice in Flame porwał tą publiczność do tańca. Alice in Flame grał między godziną 19:15 a 20:15. Natomiast po Alice in Flame przyszła kolej na zagranicznego wykonawcę. Już tutaj bardziej bliżej Jean-Michel się zbliżamy. Jean-Michel Jarre, koncert ostatecznie zaczął się Jean-Michel Jarre o 22:30. O godzinie koncertu też sobie jeszcze porozmawiamy, ale to niestety przy minusach tego wszystkiego, bo zmiana godziny. Na początku miało być 22:30, kilka dni przed koncertem 22, ostatecznie koncert zaczął się chwilę po 22:30, tam z 2 minuty to już bez przesady, natomiast te 30 minut opóźnienia no, sprawiło trochę problemów ludziom po prostu, publiczności. Natomiast wracając, po Alice in Flame na scenę wyszedł Taizen. Jest to kompozytor z Francji. On zaczynał od muzyki klasycznej, a obecnie łączy muzykę klasyczną z muzyką elektroniczną. I niektóre jego kawałki naprawdę brzmią w podobie do Jean-Michel Jarre'a. W podobie, bo mimo wszystko to nie jest to samo. Podczas koncertu Taizena no niestety nie obyło się bez wpadki. Nie mam pojęcia, czy to była wpadka organizatorska, czy to była wpadka samego Taizena, no ale coś tutaj nie zagrało, bo przez 20 minut latał pomiędzy swoimi urządzeniami a komputerem Taizen i coś sprawdzał. Ostatecznie po 20 minutach udało mu się tą usterkę naprawić i wyszedł. Wyszedł, cały czas był na scenie i dokończył grać to, co grał przez cały swój koncert, a naprawdę mi się twórczość Taizena spodobała i szczerze powiem, że gdyby nie ten koncert, nie miałbym pojęcia, że taki gość w ogóle na tym świecie istnieje. Więc też czegoś nowego się dowiedziałem i poznałem nową muzykę do słuchania. Muzyka klasyczna z połączeniem z muzyką elektroniczną. Naprawdę jest to zaskakująco dobre połączenie. I tego się nie spodziewałem. Taizen zakończył swój występ o 21:30 około. Ten występ też zakończył małą wpadką humorystyczną już. Teraz to powiedzmy sobie szczerze, to była wpadka humorystyczna. Taizen zamiast powiedzieć dziękuję, powiedział dzień dobry na zakończenie tego koncertu. No cóż, niektórzy mówią dziękuję, a on mówi dzień dobry. Poprawili go, on się zaśmiał trochę zakłopotany i powiedział dziękuję. I wszyscy oczywiście gromkimi brawami go przywitali. Tam wtedy było około już blisko 15 000 widzów pod sceną. A kolejni widzowie jeszcze przed samym koncertem Jean-Michel Jarre wchodzili. Tak jak powiedziałem, koncert Jean-Michel Jarre rozpoczął się o 22:30. Między 21:30 i 22:30 nic totalnie na scenie się nie działo, oprócz krzątaniny
organizatorów już ze strony samego Jean-Michel Jarre'a, czyli ludzie z samego Jean-Michel Jarre'a podpinali wszystkie urządzenia, sprawdzali, czy wszystko dobrze działa, żeby mistrz miał wszystko gotowe i żeby mógł wyjść na gotowe i zagrać swój niesamowity koncert, który naprawdę był niesamowity. Gdy około godziny 22:30 zaczęło się odliczanie, to było czuć po prostu w powietrzu, że to odliczanie to jest odliczanie przed czymś niesamowitym, czymś, co zapamiętamy do końca swojego życia i ja, szczerze powiedziawszy, tak to właśnie zapamiętam. 3, 2, 1, 0. Koncert Jean-Michel Jarre'a to było połączenie jego wielkich hitów, takich jak Equinox 4, jak Oxygen 2, jak Nabis ostatecznie, Rendezvous Faux, czy Zulu College, czy Magnetic Fields, z nowszymi hitami Jean-Michel Jarre'a, czyli Robots Don't Cry, czyli tytuł jednego utworu to jest Sex in the Machine. No i oczywiście nie mogło też zabraknąć Brutalizm, który podczas turu 2025 Summer turu Jean-Michel Jarre'a debiutuje na scenie. Brutalizm, czyli no świetna nowość od Jean-Michel Jarre'a, a dodatkowo połączona z tymi światłami LED. Naprawdę robi to robotę. Zresztą posłuchajcie sobie. Podczas samego koncertu Jean-Michel Jarre'a na szczęście nie było żadnej wpadki, przynajmniej ja żadnej wpadki nie zauważyłem. Naprawdę ciarki to ja mam do tej pory na rękach. Mogę wam powiedzieć szczerze, że w momencie, gdy usłyszałem sekwencyjną frazę początkową utworu Oxygen 2, lekko co prawda przerobioną pod ten Summer Live Tour Jean-Michel Jarre'a, ale mimo wszystko Oxygen 2 nieprzerobione, to naprawdę miałem ciarki na rękach i naprawdę brzmiało to fenomenalnie. No dobrze, moi drodzy, powiedzieliśmy sobie o plusach
tego wydarzenia, tego koncertu Jean-Michel Jarre, tych koncertów właściwie, no bo wspierające koncerty to też były koncerty, jakby nie było. Jeszcze plusy, jakie tam zauważyłem, no to podczas całego wydarzenia jednorazowe było wejście, co prawda, natomiast jak się weszło, można było zakupić sobie i jedzenie, i picie za takie specjalne żetony. Takie specjalne żetony się wykupywało i nimi się płaciło za, powiedzmy, kiełbasę, za popcorn, żeberka i tam inne rzeczy. I muszę powiedzieć szczerze, że jak na te czasy, w których żyjemy i wszystko jest takie drogie, no to tutaj ceny nie powalały. To nie były jakieś ceny przesadne, więc dało się i dobrze zjeść i dało się też na przykład napić kawy, herbaty, no bo sam koncert Jean-Michel Jarre'a, to też trzeba powiedzieć, ale to już szykowałem się na to od kilku dni, miało miejsce o godzinie 22:30, mimo tego, że to był 20 czerwca, czyli powiedzmy przedsionek lata. 21 czerwca, dzień później, otwierało się lato, najdłuższa noc w całym roku. Najdłuższy dzień w całym roku, przepraszam, najkrótsza noc w całym roku. A było tam, słuchajcie, 9 stopni Celsjusza, jeśli dobrze pamiętam. Więc mimo tego, że muzyka Jean-Michel Jarre'a rozgrzewała nas, no to ja trochę zmarzłem. Natomiast to tyle, jeśli chodzi o plusy. Teraz przejdźmy do minusów, a tych minusów było sporo. O minusach też tego koncertu porozmawiamy sobie, słuchajcie, bo niebawem na kanale Sportowa Strefa zagości Michał Bigoraj, dziennikarz muzyczny, który miał okazję być również na koncercie Jean-Michel Jarre'a, ale od takiej drugiej strony, oj przepraszam najmocniej was, od takiej drugiej strony był Michał Bigoraj, miał akredytację podczas tego wydarzenia, więc podpytam się go, jak to wszystko wyglądało od jego strony. Będziemy mogli sobie chwilę porozmawiać. On będzie w ramach programu rozmowy z ciekawym człowiekiem. Moim zdaniem Michał Bigoraj takim właśnie ciekawym człowiekiem jest. Też słuchajcie, zachęcam was do przeczytania jego książki. Link macie w opisie i do zajrzenia na jego kanał. Też link znajdziecie w opisie do jego kanału, bo to jest naprawdę ciekawy kanał związany właśnie z muzyką. Ale przechodzimy do minusów, bo dużo czasu nam jeszcze tu nie zostało, jeśli chodzi o ten materiał. Minusów było sporo. Organizacyjnie ten koncert moim zdaniem no nie wyszedł. Plac miał pomieścić 30 000 ludzi, pomieścił, wierząc w to, ile biletów było sprzedanych, 18 000, więc tutaj organizatorzy zapewniali, wejdzie 30 000, weszło 18 000, więc tutaj już coś nie zagrało. Poza tym zmiana godziny koncertu na ostatnią chwilę też nie była najlepszym rozwiązaniem. Nie wiem, czy to było spowodowane Jean-Michel Jarre'em, który przyjeżdżając na przykład do Doliny Charlotte dowiedział się dopiero, że zmiana jest godziny tego koncertu. Natomiast tak to nie powinno wyglądać, też biorąc pod uwagę to, że były pociągi, które miały zabrać ludzi ze swojej stacji, a jeżeli pociągi były przesunięte, a myślę, że tak mogło być, z 23 z tej godziny po północy na 23:45, tam chwilę po północy, żeby zabrać ludzi ze stacji. Na stację się idzie ze strefy koncertowej ponad 20 minut, dodam. No to nie ma zdziwienia, że ludzie na te pierwsze pociągi po prostu nie zdążyli. Też słabym pomysłem było puszczanie kamperów pomiędzy ludzi idących i to w takich mocnych gromadach idących na koncert. Pomiędzy nimi, żeby przejeżdżały te kampery. Byłem tego świadkiem, że taki kamper jeden przejeżdżał. Nie wiem, czy więcej przejeżdżało. Jeden na pewno przejeżdżał i to już naprawdę było słabe, biorąc pod uwagę, w jakich czasach żyjemy, gdzie czasem zdarzają się jacyś szaleńcy, którzy rozjeżdżają ludzi, a tutaj proszę bardzo, puszczamy i można przejechać. Kolejnym słabym punktem tego wszystkiego to był parking. Parking całkowicie nieprzystosowany na taką ilość ludzi. Zresztą rozmawiałem też z osobami z okolicy, między innymi w Rowach z pewnymi osobami rozmawiałem
No i też powiedzieli, że Dolina Szarloty nigdy nie była przystosowana na taką ilość ludzi. Ja wiedziałem, że tam odbywa się festiwal Legend Rocka, więc myślałem, że to jakoś lepiej będzie zorganizowane. Natomiast tutaj jedna droga na wyjazd oficjeli, jedna droga na wyjazd publiczności. Tych aut, powiedzmy, może było, no może 5000 to bez przesady, ale było około może 1000 tych aut. I tak jest bardzo duża ilość. 1000 aut. Dodajmy jeszcze wyjeżdżających oficjeli, którzy wyjeżdżali spod samej sceny, czy nawet bus Jean-Michel Jarre, który też jechał przecież tą samą drogą. Najpierw oficjele muszą zostać przepuszczeni, potem muszą zostać przepuszczona dopiero publiczność. Koncert skończył się o 00:12, słuchajcie. Może z 30-40 minut szliśmy do parkingu. No nie dało się tego przyspieszyć, bo rzesza ludzi szła do tych parkingów. Natomiast my doszliśmy do samochodu powiedzmy około godziny 1, a wyjechaliśmy z Doliny Szarloty dopiero o 2:30. No to tak nie powinno wyglądać. Ja rozumiem, że dużo jest aut, ale po coś. Tam ta policja też stała, moi drodzy. 2:30 wyjechaliśmy z Doliny Szarloty. Naprawdę ręce opadają. Jak to wszystko było tutaj zorganizowane. Moim zdaniem nie powinno być tak to zorganizowane i mam nadzieję, że to nie będzie ostatni koncert Jean-Michel Jarre'a w Polsce, bo Jean-Michel Jarre nie zasługuje na takie pożegnanie. Mam nadzieję, że jeszcze pojawi się w lepszym miejscu niż Dolina Szarloty. Mimo tego, że koncert przez Dolinę Szarloty był zorganizowany ok, ale wszystko wokół, no to nie. To nie było dobrze rozegrane. Więc słuchajcie, no moi drodzy, podsumowując, koncert Jean-Michel Jarre'a to będzie coś, co na pewno zapamiętam do końca życia. Te wszystkie utwory, które słuchałem z telewizji, czy to oglądając koncert w Bratysławie, naprawdę niesamowite przeżycie. Natomiast też nie zapomnę nigdy tej beznadziejnej, no po prostu nazwijmy to po imieniu, beznadziejnej organizacji. Ja byłem już na różnych wydarzeniach, nie wiem czy na wydarzeniach muzycznych tak to wygląda, obstawiam, że nie. Natomiast no powiem tak, byłem na Mistrzostwach Świata w Planicy i zupełnie inaczej wszystko to wyglądało. Też była rzesza ludzi, ale też dało się to jakoś lepiej poukładać, a tam też na przykład, powiedzmy sobie szczerze, parking nie był najlepszy w Dolinie, w Planicy. Były busy ok, były pociągi ok, ale trzeba było to lepiej wszystko poukładać. Mimo wszystko ja jestem zadowolony z tego koncertu. Nie wiem jak wy, dajcie znać o tym w komentarzach. Zachęcam was do zajrzenia w opis, bo tam znajdziecie i link do książki Michała Bigoraja i również link do kanału Michała Bigoraja, a również zachęcam was do subskrypcji tego kanału, nowe osoby, do usłyszenia podczas kolejnych materiałów na kanale Sportowa Strefa, bo już nie tylko transmisje, a materiały. Znowu uderzyłem mikrofon. Będą się tutaj pojawiały. Kłaniam się nisko. Krzysztof Wichocki. Do usłyszenia. Cześć, cześć.